Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym się tak luźno podzielić kilkoma informacjami, jakich zakupów dokonałem na ten sezon 2025. Kilka rzeczy, których kupiłem nowych. Jeśli chodzi o akcesoria przy motocyklu, to praktycznie nic nie dokupowałem. Jedynie co, no to kupiłem te deflektory tutaj boczne przy tej szybie, ponieważ tu były jakieś zawirowania z boku. Już tam we wcześniejszym filmie mówiłem, jak opisywałem tego Tigera. Kupiłem je na AliExpress, to jakieś bardzo tanie, dopiero będę je testował. A poza tym nic nie kupowałem. Kupiłem sobie tylko na ten sezon strój cały, praktycznie wszystko od góry do dołu. I jeśli chodzi jeszcze o jakieś akcesoria, można powiedzieć, do motocykla, no to ten tankback. Tu miałem wcześniej taki Givi 7-litrowy, nie pamiętam dokładnie modelu, wrzucę tam w filmiku. Zresztą widać na filmach poprzednich z tamtego roku, jak to wyglądało. Nie podobało mi się to. Wystawał tutaj dosyć wysoko do góry i problem jest taki, że w tych Tigerach stacyjka tutaj jest z przodu i po prostu jak miałem ten tankback założony, to nie mogłem zgasić motocykla, znaczy nie mogłem dostać się tam do kluczyka. Musiałem za każdym razem ten tankback ściągać, żeby zgasić motocykl i żeby wyciągnąć kluczyk. I po prostu szukałem jakiejś alternatywy i myślałem o SW Motech, no tam oni mają dosyć duży wybór. Oglądałem też dużo filmów, jak to na internecie, właśnie tam jak goście pokazywali, jak to wygląda właśnie na tym Tigerze. Nawet ktoś, kto ogląda moje filmy, pod którymś filmem mi tam podrzucił link właśnie do takiego gościa, który pokazywał wszystkie modele do SW Motecha, właśnie do tego Tigera. I powiem wam szczerze, że no nie wiem, jakoś mi nie pasowały wszystkie te tankbagi tutaj na ten mój motocykl. Nawet byłem w sklepie i przymierzyłem sobie tak na bak. Nie wiem, nie podobało mi się za bardzo. I w końcu zauważyłem na filmie u Zulaka, tak w ogóle to pozdrawiam, jeśli by się okazało, że być może ogląda ten film. To tak w ogóle dzięki, bo w sumie dzięki tobie zainspirowałem się wieloma rzeczami dzięki twoim filmom. Także gdybyś czasem kiedyś oglądał, to pozdrawiam serdecznie. A tak w ogóle to polecam ten kanał, naprawdę. Zulak Moto ADV. Więc tak, zauważyłem u niego tą torbę, co mam teraz na baku. Jest to Mosko. Też dokładny model wam tam wrzucę na filmie. I właśnie oglądając również różne filmy, fotki, w końcu zdecydowałem się kupić i będę również testował to w tym sezonie. Dopiero jeżdżę, zrobiłem dopiero, nie wiem, 800 km w tym sezonie. Jest to torba na bak. Co mi się spodobało, to że jest to również jako plecak, czyli mogę sobie to ściągnąć, zabrać ze sobą, jak gdzieś będę chodził, nie wiem, po mieście czy gdziekolwiek. Nawet można to w ogóle używać jako plecak normalnie, na co dzień. Ma dużo przegród na kable, na różne rzeczy. Ma tak samo 2-litrowy pojemnik na wodę do picia, Camelback. Tutaj właśnie, nie wiem czy będzie widać, tu jest właśnie ta rurka, można sobie w czasie jazdy bez problemu, o, teraz widać, sobie pić. Wydaje się to bardzo fajne. Zobaczymy, będę testował. Może w przyszłym roku wrzucę coś więcej na ten temat, jak mi się to sprawowało. Nie jest to tanie niestety, ale wykonane dosyć solidnie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Także to jest ta jedna rzecz, którą kupiłem. A poza tym to na motocyklu jest w sumie wszystko to, co miałem w tamtym sezonie. Ale ponieważ kask, strój, buty już miałem bardzo zniszczone
Znaczy bardzo zniszczone. No 3 sezony już jeździłem, kask już się nie nadawał praktycznie. Przez 3 sezony nim jeździłem. Wcześniej był to kask. Wrzucę wam, znów zapomniałem nazwy, wrzucę wam zaraz tam w filmie dokładny model. Był to raczej taki tani kask szczękowy, więc kupiłem. Też się długo zastanawiałem przez całą zimę co kupić. Jeździłem po sklepach, mierzyłem, próbowałem, chciałem szczękowe, później chciałem tą szczękowe, które są otwierane całkiem do tyłu, ale ponieważ nagrywam filmy i chciałem sobie właśnie mikrofon podpiąć i po prostu te szczękowe, no jest problem wtedy, wiecie, z kablem i ze wszystkim, i zdecydowałem się w końcu po wielu przemiarkach na Airoha Commandera 2. Także tak jak mówię, to kupiłem dosłownie miesiąc temu, zaraz na samym początku tego 2025, też dopiero będę testował. Na razie jest fajny, podoba mi się. W ogóle raz, że wygląd mi się podoba, a dwa, że bardzo wygodny i na razie spoko. Też zobaczymy, jak to będzie po tym roku użytkowania. Później rękawice te, które mam teraz, to są Alpinstara, to są takie na lato, bardzo fajne rękawiczki. Tutaj już miałem w tamtym roku. Ale miałem takie rękawice przeciwdeszczowe. Jakaś taka firma, wiecie, nie wiadomo skąd. Gdzieś to kiedyś kupiłem. One, powiem szczerze, nie przemakały mi w ogóle. Bo w tamtym sezonie przecież jeździłem wiele razy w deszczu i naprawdę w ulewach i nie przemakały mi w ogóle, ale miały ten minus, że one były ocieplane na ciepłe dni, znaczy na zimne dni fajnie, ale były takie grube, tak niewygodne i po prostu chciałem sobie kupić w końcu coś konkretnego, czyli z Gore-Texu, i kupiłem z Gore-Texu rękawice. Też w sumie to tak naprawdę raz je tylko założyłem, jak się przejechałem się kawałek, muszę je dopiero wypróbować, jak będzie deszcz, także nie wiem jeszcze, nie wiem jak one się sprawdzą, zobaczymy. Polecił mi je w sumie facet w sklepie motocyklowym. Co? Kupiłem kurtkę i spodnie, cały zestaw, bo tamte moje już były zniszczone, już dużo kilometrów na niej zrobiłem. I również się rozglądałem. Byłem bliski kupna naszej firmy Rebel Horna Kabi 5, jeżeli się nie mylę, chyba tak. Bo szukałem sobie stroju, żeby miał bardzo dobrą wentylację. Bo chciałem taki bardzo uniwersalną kurtkę przede wszystkim, żeby mógł na upalne dni mieć dobrą wentylację i na zimne dni i w ogóle taką, wiecie, żeby nie wozić 2 kurtek, bo na przykład wybieramy się w tym roku prawdopodobnie na Bałkany i będziemy jeździć i nad morzem i w górach, także będą różnice temperatur dosyć duże. Nie chciałem wozić 2 kurtek, ale byłem w sklepie, to są w Austrii i w Niemczech takie sklepy Polo Motorrad i tam znalazłem, mają swoją taką markę, która produkuje ciuchy dla nich. Parao się to nazywa, czy jakoś tak to się mówi. I oni mieli promocję, wtedy było to bodajże do końca kwietnia, jak zrobisz zakupy powyżej 500 euro, to tam 20% było upustu. I ja zobaczyłem cały ten zestaw. To był taki zestaw od nich, z tej firmy, która to produkuje, z takiej najwyższej półki. Spodnie mają drugie spodnie, które możecie założyć pod spód jako ocieplacze, ale również możecie założyć na górę jako przeciwdeszczówka. I one normalnie są takie, że możecie w nich normalnie chodzić po ulicy, bo one mają i logo i wyglądają fajnie. Do tego tak samo jest z kurtką. Kurtka też ma drugą kurtkę, którą możecie włożyć pod spód, pod tą kurtkę, którą ja mam teraz na sobie. Wtedy jest jako ocieplacz, ale również na górę jest jako przeciwdeszczówka. Także to był taki komplet cały, no nie? Że macie już wszystko. I ta kurtka też wyglądała fajnie. Można w niej normalnie chodzić po ulicy na co dzień, wieczorami gdzieś jak sobie zajedziecie, można ją ubrać
i sobie w niej tam spacerować, także to było fajne. I co było bardzo fajne, to że ma super wentylację, właśnie tak jak ta nasza kurtka, co mówiłem przedtem. Ona ma tutaj z przodu, z prawej strony na piersiach takie odsuwane, nie wiem jak to nazwać, płaty materiałowe i one je chowacie do kieszonki i macie bardzo duży przewiew i całe plecy są otwierane i tak samo chowacie je do kieszonki na dole i ona, ta kurtka się robi wtedy bardzo taka przewiewna, na gorące dni super sprawa i właśnie na taką bardzo chciałem, żebym mógł sobie w upalne dni w niej jeździć i w zimne dni. I ta kurtka ma również na łokciach, na ramionach, na spodniach, ma w kroczu i na kolanach skórę bydlęcą. Jest to naprawdę zrobiona już taka bardzo dobra jakość kurtki. Nie jest to Gore-Tex, no bo Gore-Texy są już bardzo drogie. W każdym bądź razie ja dostałem właśnie te 200 euro upustu na to, także dałem za nią, wyszło mnie tam 499 euro chyba. Do tego mi dorzucili już na plecy ochraniacz za 30 euro, bo to była taka promocja, że jak kupię tą kurtkę i te spodnie, to jeszcze dostanę za 30 euro właśnie na plecy ten ochraniacz, ten wkładany. Także zobaczymy, no na razie w ogóle tak na wygląd, nie? Jak tak różne kurtki przymierzałem, próbowałem, no to jest to widać, że jest to bardzo dobra jakość materiału i że to nie jest jakieś takie, wiecie, tanie dziadostwo. Zobaczymy jak to będzie się sprawować po całym sezonie. I ostatnią rzeczą, jaką dokupiłem, to były buty. Ja miałem buty, mam i one są jeszcze bardzo dobre, z Gore-Texu również, tylko takie bardziej na asfalt, TCX, jeżeli się nie mylę. I one są fajne. Byłem w tamtym sezonie w Rumunii nią i w ogóle wcześniej jeszcze na Suzuki w nich jeździłem i one są spoko. Nie przemokły mi nigdy, tylko to są takie powyżej kostki, wiecie, takie bardziej na asfalt, nie? I chciałem sobie kupić drugie buty, wyższe, bo czasem sobie jadę gdzieś tam pojeździć po jakiś lekkim offroadzie. Wyższe buty i już z ochraniaczem na goleń i wiecie, żeby na kostkę utwardzone były te buty i że jakieś takie lepsze, nie? Takie adventurowe. I też jeździłem, próbowałem różne, myślałem o tych Tucanach, bo one są bardzo popularne, Alpinstary, ale byłem kiedyś w sklepie i założyłem, mieli tam CD Adventure, 2 bodajże, i powiem wam, że one mi się wydawały właśnie takie duże, ciężkie i w ogóle niewygodne. Jak je założyłem, to po prostu bardzo mile byłem zaskoczony, strasznie wygodne. Chociaż takie wysokie i w ogóle, ale bardzo, bardzo wygodne. Tylko mieli brązowe, mi się te brązowe nie podobały, raz, że mi to w ogóle nie pasuje do reszty. I oni mają też takie właśnie szare, pokażę wam tam na filmie, one mają taki szary kolor. Zamówiłem sobie na internecie i też mi dopiero teraz przyszły niedawno, także jeszcze w nich nie jeździłem. W ogóle to muszę spróbować, jak je założę, prawdopodobnie będę musiał sobie przestawić dźwignię zmiany biegów i może hamulca, nie wiem, bo pewnie będzie tak, że w tamtych butach nie będzie tak jak w tych normalnych na asfalt. Zobaczymy, muszę je sprawdzić jeszcze. Tak w sumie to jeszcze na nich w ogóle nie jechałem. Także tak, jeżeli chodzi o strój, praktycznie wszystko od góry do dołu zmieniłem, bo tak jak mówiłem, tamten strój już miałem zniszczony, bardzo dużo kilometrów na nim zrobiłem, na spodniach, w kurtce, chociaż mam to wszystko jeszcze, bo w sumie tak wiecie, jak gdzieś jadę gdzieś niedaleko, to czasem ubieram jeszcze tamten. Ale na dłuższy wyjazd w tym roku szykuje się już niedługo, będą pewnie jakieś filmy na kanale, no to już będę próbował ten nowy strój. Jeśli chodzi o ciuchy termiczne, ja mam już w tamtym sezonie już sobie kupiłem. W tamtym sezonie już jeździłem w tym Brubek Col, coś tam, to są takie na gorące dni. Świetne. Mam kominiarkę, bluzkę w górę i dół, spodnie. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolony. Wchłania pot, szybko wysychasz w nich, naprawdę są super i one są bardzo przewiewne. Jeszcze właśnie w takiej kurtce jak mam teraz, to myślę, że to zda egzamin, bo to właśnie na gorące dni są idealne.
Bardzo jestem zadowolony. No wiadomo, jak kupowałem, to mi mówił sprzedawca, żeby tego nie prać w pralce. I oczywiście tak nie robiłem, znaczy przez cały sezon prałem je w rękach. Jak byłem na Rumunii, to też tak prałem sobie tam co wieczór w rękach. Ale słuchajcie, przyjechałem z Rumunii i wrzuciłem je w końcu do pralki i sobie myślałem, a co się stanie, no przecież chyba się nic nie stanie, no nie? Po całym długim wyjeździe, przepocone tyle razy. No i wyprałem je w pralce i po jakimś tam czasie ubrałem je i pojechałem na Węgry na TED. To było w tamtym roku. To była tragedia. Powiem wam, było 20 stopni na zewnątrz, nie było gorąco, naprawdę słonko nie świeciło, ale tak strasznie się upociłem. Wszystkie parametry, które ta termo spełniało, w ogóle straciło. Ono mnie w ogóle zatrzymywało pot na mnie. Lało się ze mnie po plecach, wszędzie. Tragedia. Przyjechałem do domu, normalnie wyciskałem z nich pot. I wyrzuciłem je do kosza. Wszystkie. Kominiarkę, bluzę i spodnie. Także pierwszy i ostatni raz. Nie wolno tego prać w pralce. Ale byłem tak z tego zadowolony wcześniej, że kupiłem sobie ten sam zestaw. Także szczerze polecam Brubecka, też wam tam wrzucę, jak się nazywa dokładnie. Świetny zestaw. No dobra, chyba tyle co chciałem powiedzieć. Chciałem po prostu powiedzieć, jakie zakupy poczyniłem na ten sezon. Być może po tym sezonie, jak przetestuję ten kask, tą kurtkę, te buty, to wrzucę, no i ten plecak tutaj, to wrzucę jakiś filmik może na koniec sezonu, czy jestem z tego zadowolony, czy nie. Dziękuję za oglądanie, pozdrowienka i szerokości, cześć.